Nowa linia Ironów japońskiej kultowej marki Mizuno JPX 923 miała miejsce tej wiosny. Tym razem cała rodzina liczy aż 5 różnych modeli, o których chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć i przetestować razem z Piotrkiem Świackiewiczem, trenerem PGA na co dzień stacjonującym we Wrocławiu oraz pracującym w Gradi Golf Club. Dzięki za zaproszenie. Chętnie przetestuję oczywiście wszystkie nowe modele marki Mizuno. Jako że jestem wielkim fanem i od lat, że tak powiem, gram Ironami Mizuno, to jestem ciekaw, co ta seria JPX sobą, że tak powiem, reprezentuje. Szczególnie, że poprzedni model był bardzo udany i wiem, że wielu moich uczniów, że tak powiem, miało dobrane właśnie model JPX. Na pewno wielu cały czas będzie go miało w torbie. Może nie wszystkie modele będą idealne dla Ciebie, ale zobaczymy, przetestujemy, przekonamy się, które modele są dla pro, które modele są dla bardziej amatorów. Także zapraszam na test serii Mizuno JPX 923. Spośród tych 5 modeli najbardziej turowy jest, jak nazwa wskazuje, JPX 923 Tour, wykonany z jednego kawałka stali węglowej, prawie blade, z niewielkim cavity backiem, który mu daje dodatkowej wybaczalności, nie ma jej jednak jakoś super dużo. Dzięki temu profil jest tutaj bardzo smukły. Siódemka ma aż 34 stopnie, czyli jest tak bardzo klasycznie jak ze starych czasów. 34 na 7 Iron to był standard jeszcze 10 lat temu. Okej, wszystkim golfistom, którzy lubią, że tak powiem, małe, smukłe główki, to jak najbardziej JPX 923 Tour będzie pasował. Górny topline oczywiście bardzo fajny, cieniutki. Wybaczalność zdecydowanie większa niż na typowych blade'ach, więc nie można tego nazwać takim typowym klasycznym blade'em. No i ten wysoki loft oczywiście tutaj może pomóc przy uzyskaniu odległości dla amatorów. No dobra, zobaczymy jak u Ciebie to wypadnie, bo u Ciebie może to mieć odwrotny skutek, czyli może być za wysoki lot piłki, gdzie stracisz na dystansie, bo Ty uderzasz dosyć szybko, około 90 mil na godzinę, więc zaraz zobaczymy w boju, jak wypadnie ten model, jaki będzie wybaczalny, jakie będziemy mieć do niego uwagi lub będzie super fajnie się sprawdzał. Z chęcią przetestuję i zobaczymy. Super. Następnym w ofercie jest JPX 923 Forge. Jak nazwa wskazuje, również jest kuty, chociaż jest to główka z troszkę większą wybaczalnością. Mamy tutaj szerzej, mamy większą szczelinę. Ona jest zasłonięta, nie ma tutaj czegoś, że na przykład wchodzi nam kawałek ziemi czy trawy, jest zasłonięta taką zaślepką. Natomiast jest ta szczelina w środku i ona odsuwa środek ciężkości od lica, co powoduje, że wybaczalność nam zdecydowanie rośnie. Tutaj mamy z kolei dość agresywny loft, bo aż 30 stopni, więc będzie duży przeskok między Tourem a Forge'em, chociaż obie główki są oczywiście kute z tej samej stali. No rzeczywiście, patrząc na główkę kija i na jej profil, mówię tutaj o dolnej części, o podstawie, no to zdecydowanie jest szersza. Główka też wydaje się taka bardziej masywna, więc może zdecydowanie amatorom pomóc tutaj przy tych trochę gorszych uderzeniach na uzyskaniu dalej dosyć dużych odległości. Zdecydowanie jestem ciekaw, jak wypadnie właśnie ta różnica w tym lofcie, bo jednak 4 stopnie to jest bardzo, bardzo dużo. No, to jest praktycznie różnica jednego kija. Ja mogę powiedzieć na pewno ze swojego doświadczenia, że bardzo dużo takich aspirujących amatorów, jak to się ładnie mówi, do lepszych wyników wybiera ten model i on daje świetny balans, wybaczalność, osiągi, świetne takie klasyczne mizunowe czucie, z którego ta marka słynie. Także to jest częsty wybór dla golfistów, którzy mają ciut wyższe umiejętności, ale nie są jakimiś elitarnymi amatorami. I to, co też widać, to rozumiem trochę większy offset, prawda, niż jeśli chodzi o 923 Forge. Troszkę z przodu, co też daje ten ułamek sekundy więcej na domknięcie główki, jeżeli tego potrzebujemy, niż choćby model Forge, niż większych klasycznych Players Ironów. Myślę, że właśnie statystycznie wielu graczom akurat ten model może trochę bardziej przypasować niż ten model turowy. Model turowy myślę, że jest dla takich graczy już rzeczywiście z handicapem jednocyfrowym, albo takich, którzy no, już w tego golfa zawodowo grają. Jak dobrze kojarzę, to chyba nawet Brooks Koepka jakiś czas temu właśnie grał modelem JPX Forged. No to prawda. Nie był wtedy opłacany przez inną markę, natomiast grał i było o tym miał zaufanie. Głośno. Generalnie ta seria i ogólnie żelaza Mizuno mają chyba cały czas największy procent graczy, którzy nie mają kontraktu z tą marką, czyli nie są im płacone pieniądze za to, że grają Mizuno, tylko po prostu wybierają, bo są dla nich najlepsze. No dobra, teraz weźmiemy coś, co interesuje tak naprawdę większość amatorów, czyli serię Hot Metal, która składa się
za 3 modeli. To jest bardzo ciekawe. Dodali w Mizuno jeden model w tym roku. Mamy Hot Metal, taki podstawowy, mamy Hot Metal Pro i Hot Metal HL. One się między sobą może nie różnią tak dramatycznie jak Forge i Tour, ale też są subtelne różnice, które sprawiają, że może tutaj być jakiś fajny sposób na dopasowanie idealnego modelu, czy też może całego zestawu do siebie, bo Mizuno bardzo fajnie umożliwia mieszanie różnych modeli między sobą w ramach zestawu. Fajnie, duży wybór, że tak powiem, główek Mizuno zdecydowanie pozwala, myślę, na bardzo dokładny dobór kija pod każdego gracza. Wydaje mi się, że parę lat temu to jednak troszeczkę był mniejszy wybór, jeśli chodzi o główki, a teraz nawet te wybaczalne główki jeszcze są dzielone na kilka poszczególnych, więc myślę, że tutaj niezależnie od handicapu, od poziomu, każdy coś dobierze dla siebie. Dokładnie, kiedyś był tylko jeden model z tego segmentu. Tak, był Hot Metal, jak dobrze kojarzę i zdecydowanie to był bardzo, bardzo popularny model, popularna seria Ironów, a teraz mamy jeszcze do tego 2 pozostałe. No dobra, czym one się różnią tak naprawdę? Mamy 3 hot metale. Zwykły hot metal to jest coś, co było zawsze. Taki model, można powiedzieć, dla amatorów, nawet dla początkujących, duża wybaczalność, duży offset, troszkę szerszy spód, dosyć długa też długość, szerokość, zależy jak zwał, tak zwał łopatki. To jest aż 85 mm, więc to jest dość długa, czyli zapewniająca wybaczalność, jeżeli nie trafiamy środkiem w tej płaszczyźnie główka. Później mamy coś, co doszło parę lat temu, czyli Hot Metal Pro. To jest takie coś, co mogłoby nawet i Tobie pewnie spasować, może szczególnie w dłuższych kijach. Na dużych ironach, prawda? Pomieszać 4, 5 iron. Zestaw, dokładnie, bo jest to troszkę bardziej kompaktowa, krótsza przede wszystkim główka Hot Metal Pro. I ona ma zdecydowanie mniej offsetu z góry i zdecydowanie cieńszy topline. I to jest takie coś, jak chcemy mieć kije, które wyglądają troszkę bardziej pro, ale ciągle dają bardzo dużo wybaczalności, bo to jest bardzo dużo masy na obwodzie w dalszym ciągu, no to jest właśnie coś, za czym możemy się rozglądnąć. Takie zakamuflowane, wybaczalne, a już wyglądające troszkę bardziej zaawansowanie kije. No i mamy wreszcie nowość, która dopiero w tej serii 923 się pokazała, której nie powiem, że brakowało, czyli taki najbardziej wybaczalny model, HL on się nazywa, to jest niby skrót od High Launch. To po pierwsze wynika z tego, że te kije mają troszkę wyższe lofty, czyli pomogą wszystkim tym, którzy troszkę wolniej uderzają, ale lofty, jak wiecie pewnie, a jak nie to mówię, da się zmieniać, czyli to, że tutaj główka High Launch ma 31, a nie 29 stopni, tak jak w zwykłym hot metalu, to nie jest rzecz niezmienialna, można ją dostosować też do siebie. Druga rzecz, że ta główka jest najszersza i od spodu największa. Nie są to jakieś takie dramatyczne różnice, ta główka nie wygląda jak jakiś taki nadmuchany balon a la Hybrydo Iron, ale na pewno ten model zapewnia najwyższą wybaczalność ze wszystkich hot metali. Nie ma jakichś spektakularnych różnic na przykład w szaftach, bo wszystkie szafty w Mizuno są kompatybilne, czyli wszystkie te same szafty, które wejdą tu, wejdą też do turów. Nie ma tutaj żadnego rozróżnienia, że któreś szafty są turowe, któreś nie są turowe. Mamy pełne możliwości, jeśli chodzi o fitting podczas sesji takiej, jak za chwileczkę będziemy mieli, testowo-fittingowej. Ta wersja Hot Metal HL zdecydowanie wygląda na taką bardziej wybaczalną w stosunku do tych wszystkich pozostałych główek, które przed chwilą patrzyliśmy. No, górna część też jest dosyć gruba, dolna część oczywiście masywna, jak w tych pozostałych tutaj hot metalach. I to, co rzeczywiście amatorzy mogą uzyskać na takim kiju, no to przyjemność gry przede wszystkim, tak? No dokładnie. Że wychodzimy na pole i to, co gracze bardzo często czego doświadczają na polu, no to, że jest dużo trudniej niż jak powiedzmy sami ćwiczą gdzieś tam sobie na ręczu, gdzie tej presji nie ma, więc po to są wybaczalne kije, żeby graczom po prostu pomóc. No dokładnie, zmienimy markę chwilowo, żeby nie było, że cały czas mówimy o Mizuno TaylorMade, ma właśnie taką filozofię w swoich najnowszych kijach, która mi się mega spodobała, bo oni po prostu wymyślili prosty slogan. Better shots, more often. Okay. Więcej strzałów częściej. To jest właśnie esencja golfa dla amatorów. Żeby więcej strzałów się udawało, do tego potrzebujemy kijów, które są po prostu bardziej wybaczalne w większości przypadków. Tak jak powiedziałeś, Hot Metal, cała ta seria daje całkiem fajne, miękkie czucie właśnie dlatego, że troszkę ta nazwa znowu nas naprowadza, o co chodzi. To jest stop stali chromowo-molibdenowej, czyli nie takiej klasycznej, odlewanej, nie wiadomo jakiej. Ona jest bardziej miękka, raz, że w czuciu, dwa, że jest bardziej podatna właśnie na zmiany
strony loftów, lajów, można to łatwo robić w każdym warsztacie, nie tylko u producenta. No i to jest właśnie gdzieś tam filozofia hot metal, że te kije się czują prawie tak jak kute, mimo że nie są kute. Wiadomo, że czujesz jakąś różnicę, tak jak powiedziałeś, ale niekoniecznie jest to tak, że to jest najtańszy jakiś odlew, gdzie masz zupełnie inne czucie, takie kliknięcie przy strzale, a takie bardziej spójne, miękkie przy kontakcie z piłką. Super. Bardzo jestem ciekaw, jak to za chwilę wszystko wypadnie w praniu i chodźmy może przetestować, co? No bardzo przyjemne, miękkie takie w czuciu, jeśli chodzi o kontakt z piłką. No właśnie, to jest ta technologia hot metal, o której przed chwileczką sobie powiedzieliśmy. Całkiem ciekawe cyfry, 120 mil na godzinę znowu. Troszeczkę niski launch, ale to ze względu na loft, myślę. O, teraz udało się wyżej podnieść. Mamy 117 mil na godzinę, prędkość piłki 20 mil na godzinę, 20, przepraszam, stopni. Troszeczkę niski spin, ale odległość bardzo dobra. To też podobnie jak tą pierwszą, czułem dobrze na kiju. Bardzo przyjemnie się uderzy takimi kijami. I czuć, że nie są aż takie trudne w uderzaniu. Zdecydowanie łatwiejsze od tych moich, które obecnie posiadam. No, po raz kolejny. To jest już któryś z kolei podobny strzał, czyli bardzo dobry ball speed, ale troszkę nie spodziewałem się, że będzie tak niski launch w Twoim przypadku, bo to cały czas nam gdzieś w dolnych granicach oscyluje, bo odległości są bardzo dobre, ale też dużo toczenia. Z kolei jak zagrasz troszkę wyższy strzał, przy launchu 18, 19, ta prędkość też nie jest najgorsza. To nie był najlepszy strzał Nie, zdecydowanie. kierunkowo, a mimo wszystko kara do odległości była żadna, bo 151 metrów udało się osiągnąć. No, oprócz tej wysokości lotu nie miałby wielkich zastrzeżeń do tych kijów. Powodują to u Ciebie, że ta piłka lata troszkę za nisko. One są bardzo mocne, no widzisz, tam jest 29 stopni. 28,5 jest loft. Nawet 28,5 na tej główce, więc one rzeczywiście latają tak nisko, jak nisko są loftowane. Jak ustaliliśmy jakiś czas temu na fittingu dla Ciebie optymalne lofty na 7 żelazo to jest jakieś 31-32 stopnie. Inaczej grasz za nisko, jeżeli podniesiemy loft, to grasz za wysoko, więc no, to niekoniecznie pod tym względem byłoby dla Ciebie fajne do scoring ironów, ale do długich kijów można by się zastanowić. Tak, do długich, do 4 lub 5 iron jak najbardziej to może być fajna opcja. Szczególnie, że ten smash factor tutaj przy tych gorszych trafieniach dalej był stosunkowo wysoki i dobry. Mówię tutaj o jakości trafienia. A tak naprawdę kije mają nam służyć, a niekoniecznie mają tylko wyglądać w torbie, więc no mają nam pomagać w grze, nie mogą być za trudne. Mówię, bardzo, bardzo fajny model główki. No, zdecydowanie łatwiej tymi się podnosi, jednak launch jest wyższy. Nawet przy lekkim zaciągnięciu do Tak, lewej do strony, lewej strony. gdzie domknąłeś główkę. Lepsze trafienie zdecydowanie. Jaki smash factor mieliśmy teraz? 119 mil na godzinę, 1,134 smash factor, 156 carry. Podobny launch. Ewidentna różnica w tym, że te piłki latają wyżej i lądują też dalej. Zdecydowanie czuję się lepiej z tą główką, bo jest mniejszy offset, bardziej przypomina moje kije obecne. Tutaj trochę w górę piłki i każdy strzał wyjdzie, ale fitting ma to do siebie, że można w tabeli kasować uderzenia. Tak jest. I to jest akurat fajne, To że jest nie dobry wszystko. punkt, nie musimy się nad złymi strzałami pastwić. Tak. Na pewno to są kije, gdzie jak się trochę gorzej uderzy w stosunku do tamtego modelu, to czuć to na kiju dużo bardziej. Jakby są mniej wybaczalne, mniejszy offset, wyższy lot piłki. Kara do odległości też jest, ale może nie aż taka duża, jakby się można spodziewać. Bardziej kierunkowo bym to widział.
że więcej tracisz przy złym kontakcie niż na odległości de facto. Tak, dla Ciebie znowu, wbrew pozorom, ten wyższy lot jest dla Ciebie lepszy. Tu znowu mamy troszkę za wysoki, bo tu nam launche przekraczały 20 stopni, co przy Twojej prędkości niekoniecznie optymalizuje wszystkie parametry, czasami nawet to jest za wysoki lot piłki, więc myślę, że coś koło 31-32 stopni będzie optymalne, więc pewnie model Forge. ...160 metrów carry przy tak dobrym strzale. No, teraz ball speed był z kosmosu, 122. Launch 18, wygląda jak perfekcyjne cyfry. No tak, kombinacja mi pasuje, nie I ukrywam. znowu 160 metrów carry. Ostatnie 2 uderzenia były super. Nasze warunki fittingowe też się mocno zmieniły. Już przestaje tak mocno wiać. 125 mil prędkość piłki. Launch 16-17. Poczekajmy aż domierzy. 163 metry carry. No bardzo powtarzalnie, bardzo daleko. Gorszy strzał, ale myślę, że wyniki nie będą wiele gorsze. Kierunkowo może straciłeś 5-7 metrów do prawej. Odległościowo 145. Czyli lekka No tak, kara, to- ale to był naprawdę słaby strzał. Było słychać nawet. Było słychać po dźwięku, że to nie było takie dobre jak wcześniejsze uderzenia. I znowu 124. Ball speed 16 launch. Znowu będzie 160 metrów. Nawet nie czekam na wyniki z Trackmana. No dobra, myślę, że gdybyś miał wybierać, to wybór powinien się skierować w tą stronę. Dokładnie w stronę tego modelu. JPX Tak, Forge. przyjemny, wybaczalny. Wiesz co jest najważniejsze? Mi się wydaje, że nawet nie to, że przy gorszych strzałach tracisz odległość, bo tak będzie w każdych kijach, ale przy gorszych strzałach nie tracisz kierunku. Popatrz, jaki to był zły strzał, a on odszedł raptem 7 metrów od linii. Tak, to prawda. No, ten ball speed szczególnie tutaj dość istotnie, że tak powiem, wzrósł. Przy tej samej prędkości, gdzie nie ukrywam, już tych uderzeń dzisiaj dużo wykonaliśmy, to ta prędkość piłki rzeczywiście świadczy o tym, że można dosyć daleko uderzać tym kijem, nawet będąc zmęczonym, a to jest istotne, jeśli chodzi o granie w golfa, dlatego że na koniec rundy zawsze golfista będzie troszeczkę bardziej zmęczony niż jak zaczyna tą rundę, więc no ta wybaczalność musi być po prostu, nie? No zgadza się, a my nie dość, że wyrównaliśmy, może bym powiedział nawet, że lekko przebiliśmy Twoje wyniki z początku sesji. Zdecydowanie tak. No to cieszy i widać, że warto, że tak powiem, przetestować się z różnymi kombinacjami główek. Różne lofty też mogą być główek i widać, że ta wersja akurat dosyć fajnie mi tutaj leży. Pamiętajcie, że fitting ironów możecie oczywiście zrobić w Bogi Golf Fitting Center, gdzie dzisiaj jesteśmy, oraz na Demo Days w całej Polsce, gdzie regularnie podróżuję i odwiedzam różne miejsca. Aktualne terminy zawsze znajdziecie na naszej stronie fittingcenter.pl. Zobaczycie, gdzie jesteśmy, w który najczęściej weekend. Także zapraszam. Tutaj, gdziekolwiek indziej, fitting żelaz i nie tylko, to najlepsza opcja, żeby poprawić i zoptymalizować Wasze wyniki.